Witam po raz kolejny ze studio EBF Warszawa Procurement Festival. Tym razem udało mi się prosto ze sceny zaprosić panów Adama Bernackiego i Artura Piekarczyka do studia. Oddaję scenę panom, którzy będą kontynuować dyskusję rozpoczętą w ramach wystąpienia. Zapraszam. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę, którą musieliśmy przerwać w najciekawszym momencie. Artur, po tych transformacjach cyfrowych, wszystkich, które przyszedłeś, jakieś najciekawsze doświadczenie? Rewolucji porównywalnej do TMS-a nie szukam, ale czy coś jest, czym chciałbyś się podzielić z historii jakichś atrakcyjnych projektów? Wiesz co, zanim przejdę do takich case'ów, to myślę, że czymś takim, co niezmiernie przy każdym kolejnej transformacji mnie zaskakuje, to to, że jest ten element takiego niezrozumienia, że transformacja to nie jest zmiana taka ewolucyjna, że musi być coś takiego jak przecięcie liny, czyli to stare musi się kiedyś zatrzymać i to nowe się rozpoczyna, czyli nie da się tego zrobić w taki sposób. Czy nie jesteś zwolennikiem tak. ewolucji, tylko raczej krótkich cięć, od jutra jesteśmy cyfrowi? Wiesz co, po tych kilkudziesięciu wdrożeniach, gdzie pomagaliśmy właśnie, pomagaliśmy firmom jakby zrozumieć, jak to działa i żeby wdrożyć to efektywnie, tak żeby to zarabiało na siebie, żeby można było policzyć jakieś ROI, no wychodzi, że jeśli próbujemy jakby pogodzić tak na siłę stare z nowym, to w ogóle nie idzie, czyli z tej transformacji wychodzi bardziej wizytówka, albo coś takiego, czym można się tam chwalić w social mediach, natomiast Taka pusta deklaracja, a działamy po staremu, to tak? nie działa, no nie zarabia. Natomiast zarabia tylko w takich momentach, kiedy ktoś miał na tyle dużo odwagi, czy ten jeden właśnie taki niezłomny lider, albo grupa liderów, czy to zarząd, czy współwłaściciele, ale powiedzieli taką jasną datę, moment, od którego coś musi się w organizacji zmienić. I to właśnie mnie najbardziej zaskakuje, że czasami nie sposób wytłumaczyć nowej firmie, że to musi się tak odbyć. Każdemu się wydaje, żeby jakoś to tak rozchodzić, jakoś tak łagodnie, że to trochę się tak da jak system ISO, że może coś zrobimy, a tam ktoś to zatwierdzi, a tam za rok może się uda, może się nie uda. Właśnie... To radykalne dosyć, bo zazwyczaj właśnie podejście jest takie, zróbmy jakiś mały pierwszy krok, potem może drugi krok, potem trzeci. Tak, jeżeli chodzi za o 3 lata się rozpędzimy. to możemy mówić o takich quick winach, czy tam jakichś właśnie krokach, czyli zrobiliśmy to. Ale jak jest transformacja, to musisz wywrócić do góry nogami stolik pod tytułem proces i struktura organizacyjna. No i to tutaj jakby większość tych firm legnie. Nawet taka głęboko uświadomiona, więc myśmy jakby zrobili też krok do tyłu w swoim myśleniu, że nie będziemy na siłę promować transformacji cyfrowej i wdrażać platformę dla platformy, tylko stwierdziliśmy, że w zasadzie każdemu klientowi, który się na to zgodzi, w pierwszej kolejności pomożemy zbudować taką strategię transformacji cyfrowej, łącznie z tym, że robimy szkolenia, edukujemy, pomagamy przejść ten najtrudniejszy Czyli moment. przygotowujecie firmę do tego, żeby w pewnym momencie powiedziała, od dzisiaj działamy już w formie cyfrowej. Tak. Ciekawy element. Rozróżniłeś cyfryzację od transformacji cyfrowej. Tak. Jak to rozumiesz? Znaczy dla mnie cyfryzacja to jest taki wstęp do tego, żeby właśnie te wszystkie elementy zarządzania efektywnością, automatyzacją, sztuczna inteligencja, żeby to mogło zaistnieć. No bo te wszystkie rzeczy dotyczą czegoś, co jest już w chmurze, jest gdzieś w formie cyfrowej, więc tak długo jak my coś robimy analogowo, czyli przekładamy z biurka na biurko fizycznie i nie zrobimy tego w sposób cyfrowy, no to tego elementu, to tutaj tej transformacji cyfrowej nie wykorzystasz, no bo nie masz jak skrócić tego procesu, jak go zmienić i żadna sztuczna inteligencja nie pomoże ci w tym, żeby ktoś z punktu A do punktu B przenosił to żwawiej, szybciej, lepiej, no to się nie da. Najpierw musisz scyfryzować obiekt pierwszego biurka, później obiekt drugiego biurka, powiązać to, zintegrować, tak jak mówiliśmy na konferencji, że ten element integracyjny jest mega istotny, nie tylko na poziomie konsultingu, ale też na poziomie technologii. No i od tego momentu zaczyna się transformacja. Przychodzisz i mówisz, słuchajcie, mamy zbudowany system, od jutra, tak jak się uczyliście,
Nie ma łażenia między biurkami. Tak, skończyło Okej. się. Czyli cyfryzacja. Przerobiliśmy ten materiał, który analogowo leżał na biurku, na jakąś formę Tak. elektroniczną. Tak. A transformacja, przygotowaliśmy organizację do Zaczynamy tego. to wykorzystywać w sposób cyfrowy. Super. I zapominamy, że kiedyś to robiliśmy inaczej. Od czego zaczynasz? Transformację. Które działy, które obszary firmy? Wiesz co, całościowo. Jakby ja wychodzę z takiego założenia, że jakby nie można zacząć od środka, czyli nie od działu zaczynam, tylko od strategii. Czyli pierwsza rzecz to jest przyjście do zarządu, do prezesa i z pytaniem, po co wy to chcecie zrobić? Bo jak nie ma twardego, mocnego, jasnego celu, to się na pewno nie uda. No to, co Czyli jak tak powiedziałeś, chcemy, czyli to jest spróbujemy. to, co mnie zawsze zaskakuje i teraz to już twardo stawiam, no nie? To jak ktoś przychodzi, to ja mówię, dobra, ale na początek mi powiedzcie po co. No ale my chcemy, żeby pan nam tu wdrożył, to dobrze, ale powiedzcie po co, bo jak tam nie ma wystarczająco mocnej motywacji, to się na pewno nie uda. Okej. Czyli taka nadzieja na to, że ja sobie coś wdrożę, a to mi zmieni firmę, jest dosyć Nie, to płonna. samo się nie zmieni, no po prostu nie ma możliwości, bo każda firma jest złożona z warstw. No, kolejny mój przyjaciel od konsultingu zawsze mi mówi, Artur, pamiętaj, firma składa się jakby z 4 podstawowych warstw. Warstwy strategicznej, warstwy struktury, warstwy procesów i warstwy czynności. Nie możesz zmieniać czegoś na dole, jakby nie zmieniając tego u góry. Czyli na początku jest ten cel, to coś, co nas będzie spajało. Później się zastanawiamy, czy mamy wystarczające kompetencje, moce. Właśnie wtedy mówimy, ten dział będzie robił to, ten dział tamto. A w międzyczasie razem z tymi działami już jakby w nowej konfiguracji projektujemy procesy. Pod to wszystko zakładamy, jakie będą czynności, a na to mówimy, no i to zrobi technologia. Technologia to spina wszystko, no nie? Mhm. Czyli ta technologia, ona jest wdrożona po to, żeby zrealizować ten cel nadrzędny. Okej. A nie po to, żeby była wizytówką czy czymś takim no, niezrozumiałym, albo to, czego ja strasznie nie lubię, a no niestety parę razy też poczyniłem, czyli że zgodziłem się komuś coś wdrożyć, to nie działa, no i w sumie takie mam wrażenie, że nie mają do mnie pretensje, że to nie działa. Chociaż ja wiem, że wdrożyliśmy im najlepszą rzecz, jaka jest w tej chwili dostępna w tej części Europy. Mhm. No ale to samo nie zadziała. Musi zmienić ludzi, musi zmienić proces. I deklaratywnie wszyscy byli zgodni. Do Proces momentu, wdrożony, kiedy- tylko tak, wszystkie wtyczki powdrażane, wszystko uruchomiliśmy, a goście i tak sprzedają bokiem, i tak sprzedają bokiem. Klientom Poza i tak nie systemem. pokazują, i tak nie pokazują. Zakupy jak kupowały, tak kupują bokami, no nie? A Czyli cały dział sprzedaży... dochodzimy do jest pewnego paradoksu. Żeby cyfryzacja się udała, trzeba popracować nad ludźmi. Trzeba Tak. popracować nad ich przekonaniem, trzeba popracować nad integralnością pewnego pomysłu od poziomu zarządu aż do poziomu czynności, czyli pospinać to wszystko przyczynowo-skutkowo, że ja robię coś, co realizuje strategię zarządu i dopiero potem mogę to w jakiś sposób digitalizować, cyfryzować czy przenosić do jakichś systemów. Bez tego się nie uda. Dokładnie tak. To trochę tak jak w filmie z lat 80., teraz jakiś remake jest Robocop, no nie? To znaczy zrobiono super glinę kiedy? No w sytuacji tragedii, kryzysu. Czyli nikt normalny się nie zgodził dać mózg i serce do tego, żeby Mhm. zostać super gliną, ale w sytuacji, kiedy jakby nastąpiło coś, co było elementem mega transformacyjnym, czyli połączyliśmy technologię z ludzkimi emocjami, empatią, inteligencją, nagle powstała super kombinacja, nie? No i dokładnie tak Mhm. samo jest z transformacją cyfrową w firmie, ze wszystkimi narzędziami, czy to dla zakupów, czy to dla sprzedaży, które je łączą. Musi być ten element transformacyjny. A jak widzieliśmy po Robocopie, no nie było to przyjemne ani dla rodziny, ani dla niego. I dla firmy najczęściej też nie jest. To nie jest tak traumatyczne, ale jest na pewno trudne. Mhm. I trzeba się na to zgodzić od razu na samym początku. Okej. To, co chciałbym, żeby wszyscy zapamiętali, że jest ten moment przerwania. Robiliśmy, nie robimy, robimy nowe. I to nie jest tak, tylko to jest tak. To jest taki schodek. Nie da się przejść, trzeba wskoczyć, wspiąć się. Okej, na a nim, zanim zaczniesz przysunąć, wskakiwać na ten schodek, musisz wszystkich przygotować, przeszkolić, Tak. przekonać, wdrożyć technologię, wygrzać wesprzeć. ją, czyli żeby to wszystko jakby zagrało w tym samym czasie. Mhm. Czyli narzędzia są już przygotowane i tylko po prostu można powiedzieć, że jakbyśmy mówili o produkcji, to przesadzamy człowieka z hali A do hali B, tam robił młotkiem, a tu staje się nagle operatorem jakiejś maszyny cyfrowej. Ale myśmy w międzyczasie mu te wszystkie komputery Mhm. go uczyliśmy, popołudniami miał 2 godziny wolnego. To jest to, co kiedyś pamiętam na jakiejś konferencji Harvard Business Review właśnie dr Jankowski
zadał pytanie ze 150 menadżerom na sali, właścicielom, prezesom, ile czasu wolnego na myślenie mają wasi dyrektorzy i prezesi? No i ktoś tam rzucił hasło, no nie mogą mieć wolnego czasu, bo wymyślają głupoty. No a on powiedział, że jeżeli nie będą mieli 20% wolnego czasu, czyli jednego dnia w tygodniu, to wasze firmy zbankrutują. I taka cisza na sali. Nie? No właśnie o to chodzi, że czasami ten czas na myślenie jest Niezbędny. jest niezbędny Warto i potrzebny. pomyśleć. Szczególnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy Dobra. do czynienia z czymś takim. 3 główne powody, dla których się nie udaje. Pierwszy powód to, że właśnie nie doceniamy tego czynnika ludzkiego. Czyli to, co powiedziałem, czyli tego czynnika ludzkiego, ale na wszystkich warstwach. Czyli mamy deklaratywny cel, ale niewystarczającą siłę woli, żeby to zmieniać, bo jak jest oddolne ciśnienie, że ale to jest głupie, szefie, ale to nie, no niech szef zobaczy, ja pojadę, szybciutko załatwię i tak dalej. No i po co to nam wszystko? I on mięknie, no nie? No i to jest taki najczęściej powód. Drugi, brak cierpliwości. Nie? Czyli z drugiej strony taka presja na to, żeby było tu i teraz, właśnie nie danie tego czasu na myślenie i przygotowanie tego naprawdę dobrze, żeby to przemyśleć, bo jak transformujemy na przykład przedsiębiorstwo i mówimy o transformacji polityki cenowej, która była dzisiaj w układzie relacyjnym, czyli że ktoś na podstawie nieznanych bliżej parametrów oceniał temu dam, temu nie dam, a teraz musi to zrobić jakiś system, jakiś serwer cenowy, no to jak to źle zrobimy, no to nie zadziała, po prostu nie zadziała. To albo stracimy marżę, no nie, albo stracimy klienta. No i to trzeba zrobić naprawdę w punkt. To jest ten drugi element. No i trzeci element, z tym brakiem cierpliwości wiąże się również to, że to są najczęściej procesy nie zero-jedynkowe. I to jest też trudne w zrozumieniu, że to potrwa, nie? Czyli, że ta transformacja, ona będzie taka, że się przełączy, ale ten ból będzie również dla tego właściciela czy prezesa. Będzie taki moment, kiedy trochę będzie gorzej, żeby było lepiej. Okej. Czyli trzeba gdzieś jakiś dołek przejść, żeby później wyskoczyć. Czy warto w takim razie? No bo jest to ogromna inwestycja, jest to ogromny wysiłek, dotyczy całej organizacji, wszyscy muszą w to się zaangażować. Słuchaj, we wszystkich firmach, gdzie jakby udało się nam to wdrożyć w taki sposób, że było tam pełne zrozumienie, w każdych firmach da się policzyć zwrot z tej inwestycji. W każdych firmach jakby przełożenie, znaczy wdrożenie tej transformacji cyfrowej w całej organizacji od początku do końca, od procesu pozyskiwania produktów, dział zakupów, później wykorzystanie tych relacji, dział marketingu, sprzedaż do klienta, nawet procesy reklamacyjne, zarządzanie magazynami. Jak to zrobiliśmy kompleksowo, to zawsze rośnie efektywność. Zawsze na końcu ta EBITDA jest zupełnie... Najbardziej spektakularny sukces? Najbardziej spektakularny sukces z tych wszystkich projektów dzisiaj, no to na pewno Team to jest ten sukces, jakby od którego zaczęliśmy i on dzisiaj pokazuje po tych N latach, że to był dobry Możesz kierunek. zdradzić, jakimi cyframi się to skończyło? No bo początek był troszeczkę dramatyczny. No dzisiaj to mówimy o obrotach rzędu 1,5 miliona przychodu i jakieś 150 milionów EBITDA, no nie? No to 1,5 miliarda. 1,5 miliarda przychodu i 150 milionów EBITDA, no nie? No to w branży hurtownianej, hurtowni elektrotechnicznej to jakiś kosmos, bo to mniej więcej 3 razy więcej niż taka średnia w Polsce. Ale nie tylko to. Mamy w tej chwili takie wdrożenia właśnie w kategoriach jakby mniejszych firm. Mamy Euroterm z Przemyśla, branża hepakowska, czyli można powiedzieć taka branża sąsiednia do elektrotechniki. Branża beauty, Polwell z Bydgoszczy, to producent kosmetyków dla fryzjerów, dla tej branży. Tutaj też te procesy transformacyjne przeszły bardzo fajnie. One oczywiście cały czas są w trakcie, bo to trwają już kilka lat, ale te efekty widać. Przykłady świetne. One pokazują, że żeby stać się liderem w tym obszarze digitalizacji, wcale nie musisz być częścią wielkiego globalnego koncernu, który ma dostęp do najnowszych technologii światowych i niesie tego ducha gdzieś tam ze Stanów czy z innego państwa. Nie, no ja właśnie po to jakby pozostałem przedsiębiorcą i po to uruchomiłem tutaj wspólnie razem z kolegami, ze wspólnikami i spółkę doradczą, i Łana jako spółkę właśnie, która produkuje takie oprogramowanie, które jest dostępne dla każdego. No bo umówmy się, 5-10 tysięcy złotych miesięcznie za system klasy, który normalnie, żeby zbudować sobie samemu, no musi zapłacić od 2 do 5 milionów złotych,
no to są żadne pieniądze. Czyli nawet firmy, które robi 20-30 milionów przychodu, stać dzisiaj na to, żeby mieć e-commerce B2B takiej klasy top level europejski. To niczym się nie różni od Magento, które jest kodowane 4-6 lat, no nie? I to jest gotowe i po płacie abonamentowej. Także zgadzam się z tobą i to była nasza taka myśl przewodnia, że trzeba się tą wiedzą z tej cyfryzacji, z tej transformacji cyfrowej podzielić. To był główny element, główny driver zmiany. Jeszcze jednego elementu chciałbym dotknąć. Tak. Świat zakupów i świat dostawców. Transformujesz firmę cyfrową, masz bazę dostawców, która jest na różnym poziomie przygotowania do tego procesu. Niektórzy tam jeszcze Są na daleko. poziomie Excela, tak jak są mówisz. gdzieś daleko. Tak. Co z nimi? Traktujemy ich jako grupę jednak bardzo ważną w całym łańcuchu dostarczania wartości naszym klientom. Czy możemy ich jakoś przygotować do tej rewolucji? Znaczy my jakby w sytuacji, kiedy na przykład rozmawiamy z kimś, kto ma grupę takich dostawców, to staramy się razem z nim też wypracować strategię, w której on pomaga albo cyfryzuje tych swoich poddostawców. Czyli mamy jakiegoś Chętnie się temu producenta- poddają? Absolutnie nie, oczywiście wiatr w oczy i pod górkę, ale poprzez wypracowanie standardu pewnego komunikacyjnego, z niektórymi się udaje i dzięki temu jakby działom zakupu jest dużo łatwiej. My też Ale czy coś zyskują dzięki temu? zyskują. Masz już doświadczenie. No bo jeżeli taki Kilkanaście producent, lat. na przykład taki producent, który robi drobne komponenty dla lidera rynkowego, stworzy narzędzia cyfrowe, które umożliwiają dostęp, czy tam do jego czasów realizacji, z potwierdzeniami czasów realizacji, z opisami, z pełną dokumentacją techniczną, taki pełny MDM czy PIM, nie produktowy, to w tym momencie on jest w stanie dzielić się z tym ze wszystkimi innymi. Jak na przykład przyjdzie jakaś firma spoza obszaru Polski, Europy, to w ogóle nie ma problemu, bo on jakby jest dostępny w 100% cały i online. Także Ale dzięki temu, że ktoś to raz, ćwiczenie przejdzie, przygotuje się do funkcjonowania w tym to jest świecie, gotowy, może konkurować na całym świecie od razu. jest gotowy do takiej totalnej eskalacji, do wyjścia poza ten obszar, w którym dzisiaj jest zamknięty. Szczególnie to dotyczy właśnie polskich małych Skąd w takim razie ten strach? Skąd ten opór? Jak go pokonać? Słuchaj, większość firm to jest dla mnie nieprawdopodobne, jakby boi się, że jak to wrzuci do sieci, do chmury i tak dalej, to nagle ktoś ich minie, bo się dowiedzą, jakie tu wielkie know-how ktoś robi, no nie? Nie do końca to rozumiem, bo tam już w Azji przynajmniej 2 duże państwa robią to na skalę. Jego dokumentacja techniczna już dawno tam jest, tak? Ktoś już to po prostu przyszedł, zrobił zdjęcie i sam sobie zrobił lepszą. Natomiast gdyby oni się otworzyli, to szybciej pozyskają nowych klientów i jakby będzie im dużo lepiej, ale gdzieś mentalnie jakby żyjemy w tym takim, powiedzmy, XIX wieku, gdzie jak nie pokażemy, to jakby ochronimy ten swój know-how trochę na zasadzie, że to będzie taki rodzaj patentu. Patentem będzie nieujawnianie, że nas nie ma w necie, nie? Bo my nie pokazujemy swoich... Czyli zabunkrujmy się gdzieś, schowajmy tą naszą technologię do skrzyni wielkiej, zamknijmy na klucz. Wszyscy producenci, których znam, którzy właśnie produkują półprodukty, czy takie produkty, które są później używane dla biznesu i zrobili tą transformację cyfrową, wszyscy rosną, po prostu uzyskują pozycję taką dominującą w swojej branży. Zarządzanie bazą dostawcą w takim razie wydaje się kluczowym elementem transformacji. Czyli transformujemy nie tylko naszą firmę, ale też przygotowujemy tych wszystkich, którzy są w całym łańcuchu dostaw do tego, żeby potrafili w ten sposób z nami współdziałać. Znaczy tutaj jakby w transformacji cyfrowej zintegrowanie łańcucha dostaw, ale nie tylko dostaw produktu, ale dostaw właśnie informacji, komunikacji, ale żeby ta komunikacja jakby chodziła też w dwie strony. Nie? Czyli z jednej strony przekazujemy informację o produkcie, taką, że wyprodukowany, że dojeżdża, że dojechał, że gdzieś tam zainstalowany, ale też informację jakby zwrotną, reklamacje, zwroty, coś tam. I to też może być w formie elektronicznej, ale zanim coś zostanie wyprodukowane, zanim coś zostanie dostarczone, to też ta informacja, gdzie to jest dostępne, tak? Czyli producenci na przykład co sprytniejsi już porobili tak, że pokazują bazy danych, gdzie to jest dostępne w Polsce, w Europie, jakie są czasy realizacji konkretnych produktów, ale tak w punkt, nie? Że możesz się zapisać na linię technologiczną, która tam za 3 tygodnie kończy pracę i zostało jeszcze 73% puli do zamówień. Składasz zamówienie i widzisz, że na przykład z tych 73 zostało jeszcze 50. Bo ty zrobiłeś... Na koniec najtrudniejsze pytanie w tym wszystkim. Jak już wszystko scyfryzujesz, cały łańcuch dostaw,
Zainstalujesz boty, które będą komunikowały się między sobą, jeżeli ta komunikacja będzie potrzebna w ogóle. No bo bot to komunikuje się raczej świat cyfrowy do interfejsu białkowego, czyli do drugiego, do jakiegoś człowieka. Czy nie stracimy pracy? No nie stracimy pracy, jakby dojdą nam nowe obowiązki, no bo one powodują, że jakby uwalnia się czas. No ale uwalnia się czas tych ludzi, którzy dzisiaj wykonują tą pracę manualnie. Ale tworzy się tworzy się przestrzeń dla tych, którzy muszą to cyfryzować, no bo każdy kolejny nowy obiekt coś tam trzeba przygotować. Tworzą się nowe role i stanowiska tych wszystkich edukatorów i tych, którzy będą to zmieniali, modyfikowali. Tworzą się nowe role w sprzedaży, bardziej konsultacyjne, tak? Zupełnie inne. Zahaczyłbym na tych zakupach, no bo jesteśmy w takim miejscu, że warto się nad tym Nie, zastanowić. to tutaj, jeżeli chodzi o zakupy, to nagle stajemy się w cudzysłowie takimi właśnie cyborgami, no nie? No bo nagle, kiedy scyfryzujemy sobie dostęp do swoich dostawców, to zbudowanie sobie alternatywnej bazy ofert, znaczy alternatywnej oferty na 7 producentów tego samego komponentu, to jest strzał. Nie musimy nic wysyłać, po prostu wchodzimy i to mamy. No nie? Nie mamy tej roboty. Jednym słowem, Ale zamiast... najważniejsze jeszcze masz tam dostępność. Nie? No bo dzisiaj jakby można powiedzieć, że są bazy takie, że tam się dowiesz, że ktoś to ma, że to może kosztować ten. A najważniejsze, że jeszcze jak dobrze to scyfryzujesz z nimi, to masz jeszcze dostępność. Okej, ale chciałbym zamknąć ten element związany ze zmianą kwalifikacji, bo on tutaj się wyłonił bardzo mocno. Z kogoś, kto obrabia zapotrzebowania, wysyła zamówienia, wysyła zapytania ofertowe, czyli jest trochę takim mniej sprawnym mechanizmem realizacji pewnego procesu, musimy stać się edukatorem, kogoś, kto potrafi budować zaangażowanie dostawców, potrafi ich motywować do tego, żeby się zmienili. No tak, no bo na przykład w tych branżach, gdzie jakby kupujesz po to, żeby jeszcze gdzieś odsprzedać, albo montujesz to i dalej odsprzedajesz do klienta biznesowego, to najczęściej producenci i dostawcy bardzo chcą się zaangażować w proces sprzedaży. No i teraz oni nie mają z kim o tym rozmawiać, bo normalny zakupowiec to ich tam tylko tłucze, tam rozlicza ich z tabelek. A który zakupowiec spyta swojego gościa, który do niego przyjeżdża, przedstawiciela, a powiedz mi, jak ty nam możesz pomóc w promocji tego naszego produktu, w którym jest ten twój komponent? No i po drugiej stronie najczęściej będzie totalna cisza. Ale część z nich już ma tą świadomość, ponieważ oni jako producenci chcą budować wizerunek i markę i swój brand, no bo chcą, żeby ktoś wiedział, że to dzięki nim ten sprzęt działa znacznie lepiej. Oni są skłonni się zaangażować w promocję nawet naszego produktu. Są skłonni dać To pieniądze. pomysłów na to, jak możemy współdziałać, Ale jest bardzo wtedy wiele. To... Zakupowiec nie tylko dusi ceny, nie tylko organizuje dostępność produktu, ale poprawia rentowność. Ale nie ze względu na to, że mamy potencjał 1000, tylko że zaangażowaliśmy jeszcze dodatkowo tego producenta, bo mam czas, bo mi się trochę uwolniło, to go zaangażowałem, ale dzięki temu jakby, można powiedzieć, obniżyłem cenę zakupu, jeszcze dodatkowo, bo on mi coś dał i jeszcze obniżyłem koszty marketingu, no bo on... Genialne projekty, to mamy doświadczenia zarówno sprzedażowe, jak i zakupowe, obaj. Projekty, które dzisiaj zapraszają dostawców do tego, żeby współuczestniczyć w tworzeniu naszego wyniku finansowego. Tak. Nie wysyłasz zapytania ofertowego do dostawców mówiących o tym, ile dasz mi rabatu na artykuł 1, tylko mówisz, słuchaj, moim pomysłem jest to, żeby zwiększyć sprzedaż produktu. Powiedz mi, co możesz dla mnie zrobić, żeby moja sprzedaż wzrosła o 15%. Na przykład. Znasz się na swojej branży, jesteś specjalistą, obserwujesz rynek. Co mogę od ciebie kupić, żeby zrealizować swój cel? Tylko ja jako zakupowiec też muszę mu udostępnić dane i tu potrzebna jest cyfryzacja, no bo najczęściej ten dostawca spyta mnie, no dobrze, o 15%, ale jaki ty masz portfolio rynku? Ilu masz klientów o podobnych potrzebach? Czy rzeczywiście zrobienie eventu z tobą dla twoich tam klientów, czy to mi się opłaci? No i teraz jak ja jako zakupowiec strzelę mu, mamy 1700 takich odbiorców, tam co prawda sprzedajemy do 1000 twoją konkurencję, ty sprzedajesz tylko tam do tego, no to on siedzi tak i mówi, czekaj, to pogadam ze swoim prezesem czy dyrektorem i się Wracam z czymś jeszcze bo atrakcyjniejszym. Bo Tak. sprzedaję mu potencjał, nie tylko jakby tu i teraz, tylko że ze 170 chce 200, tylko sprzedaję mu 1170, no nie? Czyli pokazuje mu większą część rynku, albo jeszcze mu sprzedaje wizję, że nasza strategia jest taka, że za 2 lata chcemy mieć 3500. I chcemy mieć z kim urosnąć. I chcemy mieć z kim urosnąć. O. I w tym momencie zakupowiec wchodzi trochę w rolę marketingu, ale tego marketingu takiego właśnie, który łączy sprzedaż z zakupem. Strasznie trudna zmiana. No, ale Obserwujemy to. Powiedziałem, że jakby największy problem polega w zmianie procesu, czyli my możemy zdigitalizować te produkty, te komponenty, to wszystko, możemy temu robić
analizy, temu je przygotowywać, tych przygotować, żeby rozumieli, co ci mówią tym, ale co z tego, jak oni nie chcą z sobą gadać w ten sposób. Podsumowując, warto, nie Warto tylko na dla pewno. firmy, która sprzedaje, także dla dostawców, którzy też pewno. sprzedają w końcu i też chcą tworzyć tą wartość dla swoich firm. Trzeba się do tego przygotować, zarówno pod kątem pracy nad własnymi ludźmi, nad własnymi zasobami, nad własną organizacją, ale też przygotować bazę dostawców, pokazać, że to się po prostu opłaci, że to jest pewien wysiłek, ale warto ten wysiłek podjąć, warto doprowadzić do tego, żeby się scyfryzować, żeby samemu się transformować z czasem i że dotyczy to nie tylko ogromnych koncernów czy firm, które działają w obszarach jakichś nowoczesnych technologii, tylko każdego. Ale głównie Każdy dzisiaj każdego, bo zwiększy. ja uważam, że jakby w tej cyfryzacji jest ukryta, jest ukryty ten element nieliniowości. Czyli jak coś zrobisz dobrze, to uzyskujesz ponadprzeciętne efekty. Jaki to ma skutek dla nas, takich może nie śmiertelników, ale powiedzmy drobnych czy średnich biznesów? No jak ktoś wejdzie na nasze pole i zrobi to mega dobrze, to nas może nie być tak z dnia na dzień. Nagle zniknie po prostu jakaś część rynku. I o ile doskonale pamiętamy płyty analogowe, płyty CD i tak dalej, jakby w ogóle nie wyciągamy z tego wniosków dla naszego biznesu. A w biznesie, w B2B dokładnie będzie tak samo. No po prostu ktoś wymyśli coś, co jest pomiędzy i zmieni to I postać. zje cały I rynek. nagle to zniknie. Znikną nasi klienci. Tak, nagle ta część, którą ktoś tam w pocie czoła dzisiaj robi, nagle to zniknie, bo ktoś tu dokona jakiegoś elementu integracji, cyfryzacji i to po prostu będzie 7 razy tańsze i zrobione w jednym miejscu, a nie 3 czy 4 podwykonawców. No i co wtedy? To Super, lepiej być Artur. pierwszym. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia następnym Do razem. zobaczenia.